Cała akcja jest propagandowym nadużyciem. Tyle. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, takiej sprawy nie ma, ona jest wymyślona przez propagandę. To jest część tej urojonej rzeczywistości. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj filmik trochę nietypowy, bo jak wiecie, nie zajmuję się sprawami, które dzieją się na świecie, bo mało mnie to tak naprawdę interesuje, no ale tutaj zrobię wyjątek, bo pewnie słyszeliście o tym rzekomym zamachu na Trumpa i tutaj chciałbym jak zawsze podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i wtrącić też mały wątek polski. Może nie polski, bo polski to za dużo powiedziane, wątek pisowski, bo no, pisowcy nie byliby sobą, gdyby tego nie wykorzystali do swojego szczucia, ale o tym później. Przejdźmy do tego rzekomego zamachu na Trumpa. Na początek zadam Wam pytanie takie retoryczne. Czy to nie jest dziwne, że te oczywiście nieudane zamachy zdarzają się tylko zwolennikom Putina, niedawno Fico, a teraz Trumpowi? No, na Kaczyńskiego też próbowano robić zamach. No takie, wszystkie te zamachy są dziwnie nieudane, ale zamachy. I tak abstrahując, czy to był prawdziwy zamachowiec, czy nie, no powiem Wam tak, no nie popieram zamachów na żadnego człowieka i żeby tu była jasność, ale abstrahując od tego, czy to był zamach, czy po prostu wyreżyserowany spektakl, powiem Wam, że to uderzyła mnie jedna ciekawa rzecz. Znaczy nie tylko jedna, ale tak swoją drogą, no strasznie cieniutki był ten, nazwijmy go zamachowiec, skoro nie trafił w Trumpa, no praktycznie nie trafił tam, zarysował mu ucho z odległości 150 metrów oddając 6 czy 8 strzałów. No tak na zdrową logikę, no co to był za zamachowiec, który nie potrafił trafić ze 150 metrów, no nie wiem, prawdziwi snajperzy potrafią, nie wiem, tam chyba nawet z kilometra uszczelić gościa, a tu gość nie potrafił, oddając 6 strzałów, trafić ze 150 metrów. Mało tego, snajper Secret Service zeznał, że miał tego gościa na muszce przez 3 minuty, ale zabroniono do niego strzelać, obezwładnić go. Przez 3 minuty zawodowy snajper to mógł go, nie wiem, z 7 razy unieszkodliwić, nazwijmy to tak. No ale mu zabroniono. Ciekawy zbieg okoliczności, prawda? Moi drodzy, w tym całym zamachu na Trumpa istnieje jeden ważny element, o którym jeszcze nikt chyba nie mówi, nie pisze, przynajmniej ja nigdzie na to nie trafiłem. Jest nim to, czy Trump byłby zdolny do takiej improwizacji, czy byłby w stanie posunąć się nawet do zaplanowania na siebie zamachu, by wygrać wybory. Ja osobiście uważam, że jest do tego zdolny. No bo jakby nie patrzeć, zorganizował atak na Kapitol. Bez trudu mógł zorganizować zamach na samego siebie, byleby dorwać się do władzy. Tacy ludzie jak właśnie Trump nie cofną się przed żadną podłością. I musimy o tym pamiętać, że mentalnie Kaczyński również się przed niczym nie cofnie, by powrócić do władzy. To jest taki typ ludzi. Tym bardziej trzeba dopilnować i rozliczyć PiS i zakończyć ich kariery w więzieniach. Oczywiście pisowcy zaciekle bronią, współczują Trumpowi i tak dalej, ale ja już nieraz mówiłem, że no, swój ciągnie do swojego. Oczywiście na platformach społecznościowych jest pełno wpisów. Jeden z księży bliskich oczywiście PiS-owi napisał tak:
Przyznam, że to jakieś zrządzenie opatrzności, by kula zamiast w głowę trafiła obok ucha. No, ja mógłbym powiedzieć w ten sposób, no szkoda, że wasz Bóg nie przeciwdziała rzezi na przykład w Gazie, nie przeciwdziała pedofilii w szeregach Kościoła, ale broni gwałciciela, kłamcy, oszusta. To samo, to zrządzenie opatrzności, które tak no, nazywają czy ten Klecha, czy pisowcy, to samo, to zrządzenie opatrzności, ta ręka Boga, no, nazwijmy to zrządzenie opatrzności, zabiło niewinnego człowieka, uczestnika wiecu i zraniło 2 innych. Zabiło uczestnika tego wiecu Trumpa, człowieka, który pracował na magazynie, który miał żonę, 2 dzieci na utrzymanie. Ale o tym się nie mówi. Tu opatrzność jakoś nie zadziałała Boża. Pisiory mówią, że cały świat powinien być solidarny z Trumpem. Moje pytanie, niby dlaczego miałbym solidaryzować się z przestępcą Draniem Łajdakiem, bo pisiorstwo tak chce? Myślicie, że Trump, który za nic miał śmierć nastolatków zabijanych w szkołach przez szaleńców, zrozumiał, jak to jest, gdy szaleniec może kupić legalnie broń i poszczelić sobie, no, na przykład byłego prezydenta? Bo jestem prawie pewien, że nie. I choć to może, nie wiem, zabrzmi brutalnie, bezdusznie, ale powiem wam szczerze, że mam sporą trudność w obudzeniu w sobie współczucia i zakrwawione ucho Trumpa nie robi na mnie jakiegoś większego wrażenia. Tak naprawdę szkoda mi jest osoby, która zginęła, bo to jest prawdziwa ofiara. Nie tylko zamachowca, ale i chorego umysłu Trumpa. Gdy był prezydentem, błagano go, by ograniczył dostęp do broni. Nie słuchał, przemawiał na konwencji Stowarzyszenia Miłośników Broni Palnej i obiecywał, że będzie bronił prawa do jej posiadania. No więc cóż, no to nie jest nic innego jak zwykła karma, a karma to zwykła suka i wcześniej czy później dopadnie każdego. I tak właśnie stało się dzisiaj. Wszystko przez to, co zdarzyło się w Ameryce. W Ameryce około 1:00 w nocy doszło do zamachu na Donalda Trumpa. You see something that said, take a look at what happened. To są, proszę Państwa, zdjęcia z Butler w Pensylwanii. To jest moment, kiedy Donald Trump został trafiony w prawe ucho w czasie wiecu wyborczego właśnie w tym stanie, w stanie Pensylwania. Prezydent, za chwilę Państwo to zobaczą, został natychmiast ewakuowany przez agentów Secret Service. Wiemy już w tym momencie, że zamachowiec zabił jedną z osób, która przyszła na wiec. 2 osoby są ciężko ranne. Wiemy też, że zamachowiec został zabity przez Secret Service. A to jest moment, kiedy agenci Secret Service wyprowadzają Donalda Trumpa z wiecu. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta go move to the bus. Let me get my shoes. Watch out. Wait. FBI, to są ostatnie informacje, zidentyfikowało zamachowca jako 20-latka z Pensylwanii.
Nazywa się Thomas Matthew Crooks. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, ale udało się ustalić jego tożsamość. Miał on wejść na dach w odległości około 150 metrów od wiecu i stamtąd oddać kilka strzałów z broni typu AR w kierunku właśnie przemawiającego Donalda Trumpa. Ja witam serdecznie w studiu naszych gości. Są nimi dziś. Moi drodzy, powiem wam tak naprawdę guzik mnie obchodzi, kogo na prezydenta wybiorą Amerykanie. To jest ich wewnętrzna sprawa, ich wybór. Dla mnie czy Trump, czy Biden to tak samo jakby Polacy wybrali Kaczyńskiego, po prostu leśnego dziadka. Ale mamy takie ciekawe czasy, że z jednej strony taki leśny dziadek, który zapraszając Zełenskiego na scenę mówi przed państwem Władimir Putin, a Kamilę Harris myli z Donaldem Trumpem. To bardzo taki tak bardzo skoncentrowany na własnym ego, że już zupełnie stracił kontakt z gruntem. Człowiek z postępującą w ekspresowym tempie demencją. No, ale w tym wieku powiem tak, no, im człowiek starszy, no, różne przypadłości się trafiają. I są stanowiska, na których no, nie powinny być osoby w jakimś tam wieku. Tutaj mówię właśnie o między innymi Bidenie. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. No ale z drugiej strony jest zgorzkniały ultraprawicowy narcyz, również dziadek, który mógłby, gdyby mógł, unicestwiłby każdego, kto mu się sprzeciwia. To takie chwile, kiedy można powiedzieć, oddalam się od seniorów i mam do nich sporo pretensji. Sam nie jestem najmłodszy i nie udaję tutaj jakiegoś, nie wiem, młodzieniaszka, bo mam swoje lata, ale ja sobie zdaję sprawę, że powiedzmy pewnych rzeczy w pewnym wieku już nie powinno się robić. Ludzie, którzy przeżyli swoje życie, nie domagają, mają często zaburzenia poznawcze, zamiast korzystać z jesieni życia, nadal uważają, że mogą rzeczywistość ustawiać młodym. Obserwujemy to też w Polsce od katastrofy smoleńskiej, gdzie seniorzy wywrócili młodym życie do góry nogami. Teraz za głowę chwyta się Ameryka, patrząc na to, co wyprawia między innymi właśnie Biden. I powiem wam tak, w moim odczuciu jest w tej nieśmiertelnej potrzebie rządzenia młodymi jakiś rodzaj przemocy. To samo jest właśnie na naszym podwórku. Kaczyński też próbuje narzucać młodym ludziom, jak mają żyć. Demencja to jest straszna choroba, chory nie wie, że jest chory. Może więc wysnuć teorię, że nie jest ten przekonany o swojej, nie wiem, nieśmiertelności i desperat właśnie, pogrąży świat w popiołach, skazując wszystkich na przykład niezrównoważonego Trumpa, ale tak naprawdę robi to jego otoczenie. No ale Trump kilka godzin, można powiedzieć kilkanaście godzin temu właśnie wygrał wybory tym spektaklem o zamachu. Ten rzekomy zamach tak naprawdę utoruje Trumpowi drogę do zwycięstwa, bo ludzie myślą zero-jedynkowo. Zobaczcie nawet na to zdjęcie, które jest tutaj za mną.
jak zostało uchwycone i amerykańska flaga. Amerykanie kochają swoją flagę i nie mówię, nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Jest to symbol, który szanują ponad chyba wszystko. U nas takie symbole to krzyż, wiara i tak dalej i pisowcy to wykorzystują. Tutaj, zwróćcie uwagę, przypadkowy reporter zrobił niesamowite ujęcie, bo zdjęcie jest niesamowite ujęcie na tle amerykańskiej flagi, zakrwawiony Trump z podniesioną pięścią do góry. Jest to dla mnie tak wyreżyserowane, że być może się mylę, ale tutaj Trump powinien mieć Oscara. I nieważne, że nieobliczalny cham, rasista, homofob, lubujący się w pistoletach, to jest nieistotne. Próba zamachu, krew, to obrazek, który robi wrażenie i włączają się po prostu emocje. Facet, który od lat otwarcie namawiał do przemocy, dziś stał się męczennikiem. A jeśli jeszcze po drugiej stronie stoi człowiek chwiejący się nad własnym grobem, przepraszam za określenie, wynik tych wyborów właśnie poznaliśmy, moi drodzy. I zwróćcie, moi drodzy, uwagę na tą zbieżność, chyba dobre określenie tutaj dobrałem. Trump może powiedzieć wszystko, dosłownie wszystko. Biden nie może się przejęzyczać. Na naszym podwórku Kaczyński może powiedzieć dosłownie wszystko, o każdym największą bzdurę. To samo Duda i cała ta reszta ferajny Kaczyńskiego. Tusk nie może się przejęzyczyć czy pomylić, bo zaraz to obracają przeciwko niemu. W takich czasach niestety, moi drodzy, żyjemy. To głównie media i niektórzy dziennikarze, niestety większość dziennikarzy, za ten stan rzeczy odpowiadają. I tutaj przeskoczę właśnie do dziennikarstwa. Nazwijmy to w cudzysłowie dziennikarstwa. Kolejne pytanie do Was. Jakie wnioski wyciągnęli politycy PiS po zamachu na Trumpa? Otóż niemalże w tych samych minutach zaczęli jeszcze bardziej hejtować Tuska. Nienawiść pisowców to jest ich dom, agresja to jest ich rodzina, stan umysłu niepojęty dla normalnego człowieka. I dlaczego o tym mówię? No to posłuchajcie. Otóż, to co nie powinno nikogo zaskoczyć, pisowska szczujnia, tak zwana telewizja Republika, połączyła zamach Trumpa z kim? Z Donaldem Tuskiem. Dla szczujni Kaczyńskiego, Dudy, Sienkiewicza nie ma po prostu granic skurwysyństwa i takiej prymitywnej, aż porażającej propagandy. I tutaj chyba nawet Rosja Today bardziej szanuje inteligencję swoich widzów niż telewizja Republika. Jak dla mnie za te paszkwile powinni zapłacić miliony kary. A Duda dalej broni tego szamba zwanym TV Republika. No cóż, to zdjęcie, które widzimy w tej chwili, zdjęcie, które symboliczne było już wtedy, przypomnijmy również żarty Donalda Tuska pod tytułem dwóch Donaldów to za dużo, a ja szczerze mówiąc nie pamiętałem, że to zdjęcie jest zdjęciem, w którym na ten pistolecik w plecy Trumpa skierowany patrzy Angela Merkel. To myślę, że symbolika tego zdjęcia dzisiaj jeszcze staje się symboliką no, z dodatkowym kontekstem, smutnym z jednej strony, ale z drugiej strony fakt, że te dzisiejsze wydarzenia, czy wczorajsze wydarzenia no, również będą miały jakiś wpływ na międzynarodową politykę, jest bezsporny. Paweł Jabłoński, dziękuję. Przepraszam,
Ja już tak prawie na koniec powiem wam tak. Rozwalają mnie dosłownie słowa ludzi, którzy wykorzystują ten zamach na Trumpa, mówią o pojednaniu, solidarności, jedności. Przecież nie kto inny, jak to oni przez 8 lat tworzyli tą ohydną, obrzydliwą propagandę, wykorzystując przy tym wszystkie dostępne środki, między innymi media publiczne, niszcząc ludzi, podsycając podziały społeczne, kultywując narrację nienawiści, pogardy, oszczerstw. To właśnie ci ludzie odpowiadają dziś za to, że podzielono rodziny, przyjaciół, sąsiadów, indoktrynując ludzi o większej wrażliwości i tych bardziej podatnych na manipulacje. To oni zdolni są zatańczyć na, nie wiem, tego kankana na trumnie, by tylko osiągnąć własne cele, utrzymać się u władzy i zapewnić sobie bezkarność. Ta cała hipokryzja wylewa się dzisiaj z nich wszystkich otworami, chyba wszystkimi, które mają. Patrząc na nich, słuchając ich, powiem wam tak wprost, po prostu żygać mi się chce. Są tak wyrachowani, takimi pieprzonymi hipokrytami, że to głowa mała. Oni mówią o szczuciu, doprowadzili do śmierci, do zaatakowania prezydenta Gdańska Adamowicza przez właśnie szczucie, nieustanne szczucie na niego. Przez bodajże już chyba 10 lat wymyślają niestworzone rzeczy, bzdury na Tuska. Tylko czekać, kiedy jakiś świr pisowski zaatakuje Tuska. Wtedy będą mówić, że to wina nie wiem kogo. Oczywiście siebie nie obwinią. Mówią o pojednaniu, o jedności, współczują Trumpowi, że ktoś go zranił w ucho, a jednocześnie wylewają ze swoich mord hektolitry jadu na przeciwników politycznych i każdego, kto się z nimi nie zgadza. Są po prostu zwykłymi, wyrachowanymi kanaliami, jak dla mnie. I tak jak powiedziałem, już kończąc, powiem wam tak, dla mnie to była oscarowa gra Trumpa, to było zaplanowane, za dużo jest niejasności. Jeszcze raz powtórzę, ten niby snajper oddał 6 czy 8 strzałów, zranił 2 osoby, jedną zabił, a Trumpa drasnął w ucho, ze 150 metrów nie trafił. Dziwne trochę, jak dla mnie, ale okej, być może się nie znam. Tak czy inaczej, moi drodzy, pogrzeb ucha Trumpa zapowiedziano na środę, są już zapowiedzi pierwszych delegacji PiS, oczywiście Duda poleci do Waszyngtonu na pogrzeb ucha Trumpa. Oczywiście, jak zawsze, piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Może ktoś tu z moich widzów ze Stanów ma więcej informacji, jest lepiej poinformowany gdzieś tam na miejscu. Ja tylko, jak zawsze, dzielę się tym, co się dowiedziałem, co zauważyłem, ale wiem, że są widzowie ze Stanów, czy być może wniosą coś nowego do tego tematu. I tak powiedziałem, to jest wyjątkowa sytuacja, że o tym mówię, bo ten kanał tutaj o bieżącej polityce w kraju się mówi, ale czasami wyskoczę z czymś innym. Mam nadzieję, że was zaciekawił ten materiał. Ja wam już dziękuję, a w sucharze dnia sami zobaczycie. Także piszcie, ja wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Mam nadzieję, że szybko. Także trzymajcie się, cześć. Dzień dobry. Że to, wiesz, może to nie są sprawy dla dzieci, także kochana,
Odejdź sobie. Mam wolność słowa. Ale, Panie prezesie, jak pan jutro zagłosuje? ale wolność za słowa nie jest dla dzieci. Naprawdę odejdź. Dobry. Chciałam pana się zapytać. Chciałam pana się zapytać.